Cześć, witam Was na kanale Gram Przygody. Ja jestem Sylwia, a dzisiaj zobaczycie krótką relację z Łyżkonu 2024. Dowiecie się, o co chodzi w larpie, czym to się je, do kogo jest skierowany i że wcale nie jest taki straszny. Miasteczko Broże. 3 godziny drogi ze Szczecina przy samiutkiej granicy polsko-niemieckiej znajduje się widok, na który każdy, kto kocha ASG i paintball, miałby łzy w oczach. Ze szczęścia oczywiście. Połacie leśnego terenu przygotowane pod epickie strzelaniny czy obronę wzgórza. Tam właśnie odbył się w lipcu Łyżkon. 4-dniowa impreza dla larpowców. O wielu takich eventach słyszałam już wiele, ale to pierwsza, na którą pojechałam i wróciłam z niej z relacją dla Was. Czym tak naprawdę jest larp? Przebieranką, aktorzeniem, grą RPG, która odrobinę wyrwała się spod kontroli? Ja miałam już jako takie pojęcie, czego się mogę spodziewać, ale posłuchajmy odpowiedzi osoby bezpośrednio związanej z tym eventem, czyli jednym z organizatorów. Cześć, powiedz mi, jak masz na imię i co robisz tak naprawdę na Łyżkonie? Hej, jestem Tomir i tak, to jest moje imię, wielu ludzi o to pyta i na tej edycji Łyżkonu byłem dyrektorem gry. Powiedz mi proszę, na czym polega LARP? LARP, czyli Live Action Roleplay, to jest taki trochę połączenie właśnie gier fabularnych, które znamy jakby w podręcznikowej, papierowej wersji z takim teatrem na żywo. Wiesz, jakby ludzie faktycznie nie tworzą tylko swoich postaci na kartce papieru, ale też faktycznie wchodzą w te postacie, są nimi, robią stroje i żyją tym przez przynajmniej kilkanaście godzin, jeśli nie parę dni. Skąd nazwa Łyżkon? O co chodzi z tymi łyżkami? Wywodzi się to z bardzo suchego żartu, który kiedyś jeden z alkochemików, którzy oryginalnie byli chyba właściwie wyłącznymi organizatorami imprezy, opowiadał, czyli co jest najważniejsze jesienią? Odpowiedź łyżka, bo je się nią. Ponieważ jeszcze przed poprzednią edycją Łyżkon zawsze odbywał się w pierwszy tydzień jesieni, we wrześniu. Ile trwały takie przygotowania na Łyżkon 2024? I tu jest śmieszna historia, ponieważ to miał być Łyżkon 2023. No tak nie było. Ale w ostatnim możliwym momencie właściciel terenu innego, który sobie wybraliśmy, zerwał z nami umowę. Ale spoko, to nie poszło na marne, bo wykorzystaliśmy ten czas na to, żeby na przykład zmienić mechanikę, jeszcze podrasować fabułę, dopracować pewne detale, generalnie zrobić jak najwięcej. I w efekcie nasz dział fabuły pracował nieprzerwanie praktycznie przez 20 miesięcy. Podejrzewam, że mnogość larpowych światów porównywalna jest do ilości systemów RPG, czyli jak dobrze poszukać, to każdy znajdzie coś dla siebie. Ja trafiłam na Łyżkon. LARP w polskim uniwersum postapokaliptycznym. W skrócie UPA. Świat, w którym jest rok 2124, a przechadzka po Islandzie zawiera w ofercie ograbienie przez Stridersów czy atak mutanta. Dlatego ASG zapasem nie jest najgorszym pomysłem. Opisz klimat Łyżkonu. Kiedyś Łyżkon był taką imprezą wakacyjną, ponieważ był ostatnią imprezą w sezonie. I dlatego to były, co prawda jesienią, ale takie wakacje w postapo-pensjonacie, nie? Teraz przy poprzedniej edycji zrobiliśmy taki trochę reset. Poszliśmy bardziej poważnie. Było to też związane z faktem, że ludzie, którzy robią te imprezy, byli też trochę głodni tego wszystkiego. A inna wtedy największa impreza w Polsce wzięła i padła, czyli Old Town. No i był głód takiego większego larpa bez takich jakichś super śmieszków. Był niedosyt. Był niedosyt po prostu i w pewnym momencie to ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają na te imprezy, stają się trochę jak taka jedna wielka patologiczna rodzina. Główne miasteczko nie doczekało się jeszcze nazwy ze względu na swój krótki staż istnienia. Gościło wiele frakcji oraz nowo przybyłych wędrowców, wszystkich uciekających przed mgłą. Oprócz głównej fabuły, wyjść poza miasto na Wasteland, polowania na mutanty czy po zapasy, miasteczko tętniło życiem. Indywidualnie lub razem ze swoją frakcją każdy, tak jak to w życiu bywa, wypełniał własne cele czy obowiązki dnia codziennego. Uważać trzeba było również na drobnych złodziejaszków czy starcia międzyfrakcyjne, które miały również miejsce w środku. Na czym opierała się główna fabuła tego larpa? Główna fabuła była kontynuacją poprzedniej edycji. Na poprzedniej edycji, co prawda na innej miejscówce, ale wymyśliliśmy jak to przerobić. Opierała się na tym, że wszystkie karawany trafiały do takiego, nazwijmy to, trójkąta bermudzkiego. Trafiały w mgłę, z której nie dało się wydostać bez odpowiednich narzędzi.
i wszyscy gracze wtedy musieli faktycznie współpracować, żeby znaleźć źródło tej mgły i móc uciec, bo inaczej wszyscy by zginęli, po prostu. I tegoroczna edycja rozwijała po prostu cały ten temat. Ośrodek Sosna, od tego nazwaliśmy, był właśnie przedwojennym ośrodkiem badawczym, w którym było kilkanaście różnych laboratoriów. Na poprzedniej edycji znaleźli laboratorium Błędne Ognie, a w tym roku mieli do znalezienia 4 nowe laboratoria i były to Dziady, Baba Cmentarna, Utopiec i Strzyga. I to były 4 jakby główne wątki, częściowo powiązane ze sobą, częściowo stworzone w ten sposób, żeby zależnie od tego, jakiego klimatu gracze szukali, mogli go znaleźć w odpowiednim wątku. Rozumiem. Więc był wątek dla tych, którzy woleli bardziej postrzelać, był dla tych, którzy chcieli się poskradać, poczuć klimat horroru. Generalnie w tym stylu i na samym końcu był jeszcze duży wątek tego, że był reaktor, który przeciążyli na poprzedniej edycji. Okej, o to chodzi. I mógł albo wylecieć w powietrze, albo przestać działać, więc musieli wysłać jeszcze ekspedycję z nowym rdzeniem, wymienić rdzeń w reaktorze i ustabilizować zasilanie. Mam nadzieję, że zdjęcia pojawią się niedługo, natomiast nie jestem pewien, że nie oddadzą tego, jaki tam był klimat w środku. Dla mnie live action roleplay to forma aktywności tańcząca na granicy klasycznego RPG przy stole oraz improwizowanego teatralnego spektaklu. Powstanie od stołu i porzucenie kości na rzecz piankowego miecza czy ASG narzuca wprowadzenie nowych zasad mechaniki oraz reguł zapewniających wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo. Te zasady są zawsze jasno określone i mogą nieznacznie różnić się w zależności od świata czy imprezy. Cześć, powiedz mi, jak masz na imię i jak długo jeździsz na larpy? Cześć, jestem Metyl. Na larpy jeżdżę od 2008 roku. Piotr Brożek. W larpy gram już od zeszłego tysiąclecia. W 99 były pierwsze larpy w Szczecinie w świecie Apfalona. Kara. O larpach dowiedziałam się w 2017 i pojechałam na larpa. Od razu z grubo na Old Town. Powiedz mi, kim jest twoja postać i czy jesteś we frakcji? Tak, jestem we frakcji. Jestem w jednej z najstarszych frakcji tutaj w uniwersum właśnie Łyszkonów i generalnego postapo, Brotherhood of Beer. W mojej frakcji jestem sierżantem James Scotty, typowy żołnierz, jedna p***na piechota. Oczywiście, że pochodzi z frakcji. Kara jest Flying Caravans. Jestem głównie handlarką, a na Old Town byłam również kierowcą larpowym. Tak, trzeba było mieć larpowe prawo jazdy. My mieliśmy 3, później 4 samochody, no i trzeba było kierowców, czyli cały larp na trzeźwo. Jesteśmy frakcją Anarchia 109. To jest takie zbiór różnych osób z różnego pochodzenia, nie zawsze ludzi. Moja postać jest mutantem z pazurzastą łapą, który troszeczkę przechodził przez różne perturbacje, obecnie zajmuje się nauką i chemią. Jest chemikiem, jeden z 2 w tym mieście, który właśnie produkuje chemię, która ma pomagać, leczyć, wykonywać różne misje. Co cię pociąga w larpie? W larpie pociąga mnie to, że po pierwsze można odegrać kogoś, kim nie jesteś, ale można to pomieszać z twoimi prawdziwymi umiejętnościami. Powoduje to niepowtarzalny miks umiejętności, który jest nie do zastąpienia praktycznie nigdzie indziej. Można zostać każdym. Człowiek, który jest wygadany, może zostać nagle milczkiem. Człowiek, który jest bardzo do przodu, może spróbować bycia introwertykiem. Miałeś kiedyś na przykład marzenie zostać medykiem, tutaj może się spełnić. Co prawda trochę wywrócone będzie to do góry nogami, ale nie ma problemu. Ja w szkole bardzo lubiłam chemię i jestem chemikiem. Mogę robić tutaj leki. Chyba możliwość grania różnymi postaciami, wejścia w różne sytuacje. No i świetna zabawa i ludzie, głównie ludzie, z którymi się gra, bo to właśnie tworzy się fajne relacje, odgrywa różne historie i daje to takie oderwanie trochę umysłu od rzeczywistości. Czy grasz też w RPG? Tak, jestem mistrzem gry od prawie 16 lat, także tysiące godzin już na sesjach spędzone, no i też paręset godzin co najmniej jako zwykły gracz. Kiedyś byłam, gdy miałam więcej czasu. Ostatni raz w liceum, przyznaję, lata temu, nie powiem ile. A można wiedzieć, jaki system? No Smokiej, D&D, no klasyka. Czy to jest wybór LARP czy RPG, czy... Nie, to nie jest wybór. Te rzeczy się uzupełniają, te rzeczy bardzo lubią ze sobą współgrać i RPG i LARPy potrafią wyciągać bardzo dużo fajnych rzeczy od siebie. Dlaczego LARP w takim razie? Człowiek może bardziej się wczuć w tą postać, kiedy wygląda, przebiera się, no i krawci. Duża zabawa to, że jest robienie strojów, przygotowywanie,
wchodzenie całym sobą w tą grę. Nie tylko granie głosem, ale całą osobą swoją. Po prostu Tak. wstać i coś robić. Tak. Wiadomo, że przy stole grając w RPG też odgrywamy, staramy się wejść głosem, ale tutaj możemy całym sobą zagrać. Komu poleciłabyś taki event? W sumie chyba każdemu. Powinien spróbować bycia kimś innym, odnalezienia się w takiej sytuacji. Oczywiście bardzo wiele osób, to tak jak wiele osób nie wyjdzie na deski teatru, albo boi się nawet przemówić na czyichś urodzinach. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jest problem, tak? Jedni robią to lepiej, inni gorzej. Wszyscy przymykajmy oko, tak? Mamy się dobrze bawić, o to chodzi. Poleciłbym każdej osobie, która w pewnym momencie poczuje, że RPG, to sesja jest czymś trochę za małym już dla niego, żeby przyjechać, zbudować coś, grać z wieloma różnymi graczami i siąknąć cały ten świat. To polecam. Polecam to także osobom, które chcą po prostu przeżyć przygodę niepowtarzalną, którą sami piszą tak naprawdę. Bo można powiedzieć, że LARPy to jest taki film, który ty jesteś częścią tego i tylko od ciebie zależy tak naprawdę, co dalej się stanie. Każdemu, kto chce spróbować czegoś innego, obejrzeć jak wyglądałby wymyślone uniwersum postapokaliptycznej Polski i zobaczyć, jak świetnie ty się można bawić. Aktualna wersja Łyżkonu jest skierowana do ludzi, którzy przede wszystkim grali w Fallouta, ponieważ my używamy jakby tej linii historycznej Fallouta, czyli wojna wybuchła w 2077, ale robimy to z takim polskim sznytem, a w tej historii falloutowej Polska do tego 2077 była w PRL-u. Cały czas to był blok wschodni, więc mamy tutaj taki klimat właśnie retrofuturyzmu, ale z tym naszym polskim sznytem, ale wciąż dla fanów Fallouta, może trochę dla fanów Mad Maxa, może trochę dla fanów Stalkera, Generalnie postapo. Generalnie postapo. To takie szeroko pojęte, to najbardziej mainstreamowe, ale z tym naszym polskim sosem. Okay. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia na kolejnej edycji. Dzięki. Cześć. Do zobaczenia, widzimy się na polu walki. Okazuje się zatem, że wielu larpowców to byli, a może właśnie aktualni RPGowcy. Lubisz Fallouta, Mad Maxa, cyborgi, pancerze, mutanty i pozostałości poprzedniego świata? Lubisz RPG, przebieranki, mocną imersję, roleplay, odgrywanie tego wszystkiego przy stole, a może już poza stołem? Może właśnie polski LARP postapokaliptyczny to jest również coś dla Ciebie? Ja bawiłam się wyśmienicie. Pokonałam strach pierwszego LARPa i spotkałam wielu życzliwych ludzi pełnych pasji. Na pewno, jeżeli tylko będę mogła, pojawię się na kolejnych takich imprezach. Możliwe, że jako część organizacji. Do zobaczenia na Łyżkonie za rok, do usłyszenia na naszym Discordzie, a z pozostałymi widzimy się na Gram Przygody. Dzięki.